4,5% podatku do 240 000. Czy to jest jakiś raj podatkowy, czy może tak można w Polsce? Dzisiejszy odcinek dedykuję części z moich klientów, którzy są przedsiębiorcami, a ja chciałbym się podzielić moimi wnioskami, moimi doświadczeniami ze spółką ZOO, którą prowadzę już od roku po naszym pięknym Nowym Polskim Ładzie. I według mnie na ten moment dla małych przedsiębiorstw, no to żyjemy w raju podatkowym. Przynajmniej w wielu przypadkach można płacić naprawdę niskie podatki. Z małą ilością gwiazdek oczywiście, ale o tym dalej. Więc na początek troszeczkę poopowiadam, skąd się wziął w ogóle ten odcinek, więc jeżeli chciałbyś pominąć ten fragment historii mojej i mojej firmy i jakby umotywowania, to możesz spokojnie przewinąć dalej. Do której minuty to zobaczysz sobie w rozdziałach. A od tego chciałbym zacząć, bo jakby do zeszłego roku w zasadzie rozliczałem się na podatku ryczałtowym z połączeniem jeszcze z działalnością gospodarczą od mojego taty, czyli dwie najprostsze, w sensie najnormalniejsze w zwyczaju formy prowadzenia działalności, czyli książka przychodów plus ryczałt. Czemu tak, to wchodzić w szczegóły nie będę, natomiast Nowy Polski Ład sprawił, że według mnie w tamtym momencie i dalej to zdanie muszę przytrzymać, prowadzenie działalności na własną osobę, czyli jako jednoosobowa działalność, to jest tak słabo trochę. W sensie tyle kłód pod nogi, ile nam nasze państwo rzuca na ten moment, to po prostu ja osobiście się wkurzyłem i stwierdziłem, płacę małe podatki, staram się, coraz więcej jakby wysiłku wkładam w rozwój firmy, a wy tutaj mi ciągle chcecie więcej ode mnie brać i coraz większe komplikacje mi robicie. Więc mówię, to trzeba poszukać. I tak już od wielu lat tak naprawdę zdawałem sobie sprawę, że jest coś takiego jak spółka ZOO. Mój przyjaciel serdeczny prowadzi tak działalność już od wielu, wielu lat i dopóki jakby było jak było przed Nowym Polskim Ładem, no to w sumie nie widziałem sensu, żeby przenosić się za bardzo na spółkę. Jeśli była tam jedna możliwość, że jakbym zatrudniał pracowników, to wtedy ten ryczałt faktycznie tak już ma się ale jakby jak zobaczyłem, co nam rząd zgotował w Nowym Polskim Ładzie, to stwierdziłem, no to gońcie się, ja spróbuję inaczej. Więc mimo, że ryczałt był bardzo tani i dalej według mnie jest jedną z tańszych opcji prowadzenia działalności, szczególnie usługowej, gdzie nie mamy aż tyle kosztów, a mamy dosyć dużą marżę. Natomiast po prostu płacenie na ZUS, płacenie na rzeczy, których i tak nie potrzebuję, nie mam zamiaru w życiu z nich skorzystać i nie wierzę, że z nich w ogóle będzie szansa skorzystać. Moja wewnętrzna moje wnętrze zaczęło się burzyć i jakby stwierdziłem, że ja nie chcę. Ja po prostu nie chcę przykładać ręki do tego dziadostwa, które nam serwuje państwo, które nam serwuje od w sumie samego początku, bo jakby trend jest ciągle ten sam, czyli raczej utrudniamy, raczej ciągle zwiększamy te obciążenia podatkowe, ciągle komplikujemy. No więc spojrzenie padło na spółkę ZOO i na możliwości, które ona daje. Bo wiele osób na YouTubie opowiada o nich, że są to świetne rozwiązania, tanie w prowadzeniu, no i jakby owszem, wiele w tym prawdy, ale też w dzisiejszym odcinku chciałbym po prostu poruszyć te kwestie, o których się trochę mniej mówi, bo tylko jest taki czasem trochę marketingowy bełkot, który w dużej mierze jest prawdą, bo tak, spółka ZOO, tak jak na samym początku odcinka powiedziałem, pozwala płacić naprawdę ekstremalnie niskie podatki w Polsce, bo tak jak mówię, albo 9, albo 4,5, w zależności jak sobie to ułożymy, albo nieco więcej, nieco mniej, ale generalnie taki poziom podatków można płacić prowadząc spółkę ZOO i to mówimy o pieniądzach, które już my jako właściciele tej firmy bierzemy do siebie. Nie mówimy o całej reszcie rzeczy, które może spółka kupić i z których my możemy korzystać. Tylko mówimy o tych pieniądzach, które faktycznie już trafiają do naszej prywatnej kieszeni. To jakby to rozwiązanie się stało dla mnie dużo ciekawsze. No i tak, faktycznie księgowość nie jest aż tak droga, jak
że tak powiem, niektórzy straszą. Więc od tego bym zaczął, bo tak często jak z moimi klientami się spotykam i tak jakoś rozmowa przechodzi na trochę luźniejsze tory, w sensie luźniejsze z perspektywy wizyty serwisowej, no to rozmawiamy sobie o tym, jak ktoś prowadzi firmę, jeżeli prowadzi, a takich klientów mam dosyć sporo, więc właśnie stąd też się wziął ten cały materiał, bo dla Was, moi drodzy klienci, z którymi czasami mam okazję sobie porozmawiać o tym, jak ja to sobie poukładałem, rozmowy się ciągną, nie zawsze na to mam czas, więc stwierdziłem, że po prostu nagram odcinek, gdzie się podzielę tym, co ja o tym wiem, co o tym sądzę i będziecie mogli coś z tego wyciągnąć. Oczywiście tutaj disclaimer, może on powinien trafić wcześniej. Nie jestem ani doradcą podatkowym, ani prawnikiem, czyli radcą prawnym. No nie jestem z tą branżą związanym, jestem po prostu przedsiębiorcą, może trochę mniej zwykłym, bo chyba to byłoby niedopatrzenie zaznaczyć, że troszeczkę inaczej do tego podchodzę niż każda osoba, przynajmniej do kwestii płacenia podatków i jakby ogarniania tego. I to też zaznaczę później, z czym to się wiąże, bo to jest jedna z tych rzeczy, którą niektórzy na YouTubie pomijają, wychwalając spółkę z o.o. Ale wracając do brzegu, no, koszty prowadzenia spółki z o.o. przedstawiają się przynajmniej dla mnie na ten moment następująco. No, mamy 800 zł za księgowość, ale to 800 zł oczywiście warto też zaznaczyć, że to jest miesięczny koszt, plus raz do roku jest sprawozdanie finansowe. Plus akurat ta firma, z którą się rozliczam, oni jeszcze tam coś sobie doliczają. Nie wiem czemu akurat taką jedną usługę, ale finalnie gdzieś to wychodzi 900 zł netto, bądź netto brutto, bo też te biuro księgowe świadczy usługi dla spółek, które nie są VAT-owcami i mają wtedy możliwość wystawienia faktury bez VAT-u, też ze spółki pozbawionej VAT-u, więc jeżeli nie jesteście płatnikami VAT-u, to wcale to nie oznacza, że za tą księgowość trzeba będzie płacić 900 netto plus VAT, tylko jeżeli znajdziecie biuro, które też sobie jakoś ogarnęło odpowiednią konstrukcję podatkową, to będzie w stanie Was rozliczać netto brutto. No i mamy 900 zł za księgowość. Nie wiem, ile obecnie kosztuje księgowość dla książki przychodów, ale strzelam, że 300, 400, 500, może trudno powiedzieć. To też będzie zależeć od ilości dokumentów księgowych. U mnie jest to limit do 50 dokumentów. Mniejszego limitu akurat w tym biurze księgowym nie ma. No jest to dosyć wystarczająca dla mnie osobiście ilość dokumentów. Myślę, że małe mikroprzedsiębiorstwo się w tym zamknie. Oczywiście to też zależy. Na pewno ten limit jakby uczy i mnie, i pewnie może nauczyć kogoś, kto by tak też prowadził firmę, tego, by nie zbierać faktur na 10-20 zł, bo ich po prostu się nie opłaca księgować. Więc zgarnianie takich drobnych paragonów, no lepiej na nie machnąć ręką, zapłacić z prywatnej kieszeni. Więc tak, 900 zł mamy za księgowość. I dla uczciwości trzeba jeszcze powiedzieć, że jeżeli mamy porównywać spółkę z o.o. do jednoosobowej działalności, to też często się pojawia pytanie od Was, moich klientów drogich, na co wtedy z ubezpieczeniem i z emeryturą. No bo o ile ja akurat w emeryturę absolutnie nie wierzę, przynajmniej nawet historia, których ja nie przeżyłem, ale książeczki oszczędnościowe i te sprawy i to w ogóle jak to wszystko wygląda, no to sugeruje, że raczej nie dostaniemy, na pewno nie dostaniemy, w mojej ocenie nie dostaniemy tej wartości pieniędzy, którą my wpłacimy. No, według mnie to nie ma absolutnie na to szans, ale to jest oczywiście tylko moje zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, no to tutaj jakby też nie ma o co się aż tak martwić, bo owszem, jeżeli prowadzimy spółkę, to spółka nie płaci ZUS-u i Ty jako wspólnik też nie płacisz ZUS-u, o ile tych wspólników jest minimum 2. Natomiast jeżeli chciałbyś mieć to ubezpieczenie zdrowotne, no to wystarczy, że się zatrudnisz w swojej spółce na jakiś niewielki wymiar godzin, na przykład na przygotowywanie dokumentów księgowych, czy coś, co faktycznie możesz wykonywać i tak będziesz to wykonywać, rozliczyć te kilka godzin w ciągu miesiąca na minimalnej krajowej, no i z tego już masz ubezpieczenie zdrowotne i jeżeli się nie mylę i jeżeli moje biuro księgowe nie kłamie, no to też minimalną emeryturę, no bo nawet ta minimalna ilość godzin liczy się do lat pracy. Co prawda na minimalną emeryturę to tylko wystarczy, ale taki deal jest już wręcz, powiedziałbym, nawet nieuczciwy wobec państwa, ale gdzie ono jest uczciwe wobec nas, to już inna kwestia, dlatego ja skrupułów osobiście z tym
wobec tej kwestii nie mam. Więc na ten moment, jak odświeżałem sobie dosłownie dzisiaj, ZUS kosztuje 1400 zł z groszami, bez chorobowego oczywiście, plus składka zdrowotna, czyli 300, czyli mamy 1700 z tego, co miesiąc to trzeba wyciągnąć. W przypadku spółki, no to nam wyjdzie 900, plus ta umowa, zlecenie, która nam zapewnia minimalną emeryturę i ubezpieczenie zdrowotne, no to jest jakaś 100 tak naprawdę poniesionych kosztów, no bo to, co wypłacimy sobie już jako kwotę netto, no to trafia do naszej kieszeni, więc tego nie uwzględniamy, ale trzeba uwzględnić zaksięgowanie tego, obsługę kadrową, więc myślę, że w 100 te koszta się zamkną, więc mamy 1000 zł versus 1700. No 700 co miesiąc to będzie niespełna pewnie dycha rocznie. To jest 7, to jest jakieś 8000 zł w kieszeni i tu mówimy o samych tych kosztach stałych, no bo i w jednym przypadku i w drugim i za księgowość trzeba co miesiąc płacić niezależnie czy zarobisz i za ZUS i ten NFZ trzeba co miesiąc niezależnie czy zarobisz zapłacić. Oczywiście jeżeli prowadzisz firmę, to raczej tyle to się powinno zawsze znaleźć, no ale było nie było, lepiej te pieniądze na coś sensowniejszego przeznaczyć, choćby żeby móc więcej zapłacić pracownikom albo więcej sobie wypłacić, to już oczywiście każdy indywidualnie pewnie spożytkuje te pieniądze. Natomiast no, ja osobiście uważam, że lepiej zagospodaruję tymi pieniędzmi niż państwo wobec mnie. Tak, no więc tu mamy porównanie kosztów stałych i faktycznie i w jednym i w drugim przypadku, w sensie w przypadku spółki jest dużo taniej, przynajmniej w przypadku takiej księgowości z taką kwotą, jaką ja płacę. I jeżeli mówimy o ilości dokumentów do 50, ale myślę, że dla mikroprzedsiębiorców więcej niż 50 dokumentów wygenerować w ciągu miesiąca to naprawdę jest wyczyn. Mówimy o mikroprzedsiębiorcach, bo jeżeli jesteś średnim przedsiębiorcą, to ja dobrze wiem, tam się tych dokumentów może zbierać setki, więc zyskujemy po pierwsze te około 700 zł miesięcznie na tych kosztach stałych. Druga sprawa i taka chyba już ważniejsza i przemawiająca bardziej do wyobraźni, no opodatkowanie w tej chwili jednoosobowej działalności na czy to liniówce, czy to na podatku ogólnym, no jest dosyć horrendalne. No bo owszem, mamy tą kwotę wolną od podatku przy ogólnym, no ale mamy 9% składki zdrowotnej od samego dołu, czyli od tych 30, czyli nawet od 0 zł, czyli ta kwota wolna od podatku nie działa od dołu. Więc w zasadzie to mamy do 30 000 9%, a później mamy 21%, no a później to raczej nikt chyba już o zdrowych zmysłach prowadzący działalność nie płaci drugiego progu. Ale dalej to jest 21 plus ten cały ZUS, no i samą upierdliwość faktu, jak działa składka zdrowotna, bo jeżeli mamy w jednym miesiącu duże koszta, to i tak zapłacimy minimalną kwotę za składkę zdrowotną, ale jeżeli w kolejnym już mamy duże zyski, to jeżeli dobrze kojarzę, to nie możemy z miesiąca na miesiąc przenosić tej składki, tej nadpłaty ze składki zdrowotnej, tylko to się na koniec roku rozliczy, czyli w zasadzie kredytujemy państwo na pół roku albo nawet i na cały rok, jeżeli taka sytuacja się zdarzy na początku roku. Więc jest to upierdliwość w zasadzie też tej składki zdrowotnej, nawet nie sam procent płaconych podatków, ale też sposób, w jaki ona została paskudnie wprowadzona. Natomiast w przypadku liniówki, no to co, mamy 19 plus 4 i oczywiście tutaj, jeżeli trochę więcej zarabiamy, albo dużo więcej, no bo to już nam zostaje stałe, 5% plus 19, 24. No ale jeżeli mamy to szczęście, że zarabiamy jeszcze więcej, czyli powyżej 1 000 000, to jeszcze dochodzi danina solidarnościowa. Tu procentów Wam nie podam, Wy, którzy ją płacicie, dobrze wiecie, ile płacicie. Natomiast dalej to jest kolejne kilka procent. Osobiście chyba to było 5, 4, coś w ten deseń, ale no to już się nam robi całkiem spora ilość gotówki, w sensie procentu, jaki musimy oddawać z tego, co zarabiamy. Oczywiście, znowu zaznaczenie, to daninę solidarnościową płacimy od nadmiaru, więc też takie gadanie, że płacimy wtedy efektywnie te 20, nawet jak przyjmiemy 5 plus 19, że płacimy 30% niespełna, no to jest też pomyłką, no bo to dopiero od nadwyżki powyżej 1 000 000, a nie od samego początku.
Co nie zmienia faktu, że już to jest później coraz więcej. Dobra. No jak wygląda w przypadku spółki z o.o., jeżeli chodzi o opłacony podatek? Sama spółka do 2 milionów obrotów euro płaci 9% podatku CIT. Czyli jeżeli spółka zarobi, to wtedy tyle jakby płaci podatku od tego, co już zarobiła. Teoretycznie to są pieniądze spółki. I żeby naszymi pieniędzmi się stały, to my musimy w jakiś sposób zafakturować, czy wykonać coś dla spółki. Albo wykonywać. I to jest ważne też rozgraniczenie, że jakby spółka z o.o. jest takim wirtualnym człowiekiem. To się nazywa fachowo osoba prawna. Natomiast jest to wirtualny byt, który jest jakby samoistny, w tym sensie, że jego pieniądze to jego, a to, że my jesteśmy właścicielami tej spółki z o.o., to nie oznacza, że my możemy sobie wziąć te pieniądze jak chcemy, albo w drugą stronę, nie możemy dać pieniędzy na rozwój firmy tak po prostu. To nie jest wielki problem, bo wspólnik może zarówno pożyczyć pieniądze spółki, jak i je pożyczyć od spółki. Natomiast jest to takie dosyć mocne rozgraniczenie pomiędzy pieniędzmi, które są faktycznie firmowe, a które są nasze prywatne. Ja osobiście z tym nigdy nie miałem problemów, żeby zarządzać tymi pieniędzmi tak, żeby wiedzieć, co faktycznie potrzebuję na wypłaty, czy na poniesienie kosztów, a co jest dla mnie pozostałe. Natomiast z ilości materiałów i z poznanych ludzi wiem, że to nie jest wcale takie oczywiste, że te pieniądze się faktycznie, mając jednoosobową działalność, traktujemy je jako nasze, bo są nasze, tylko że w momencie, kiedy nam braknie na wypłaty czy na zapłacenie kontrahentowi, bo myśleliśmy, że mamy na coś prywatnego, jest dużo mniej prawdopodobne, że to wystąpi w spółce, bo tam faktycznie jest trochę więcej zachodu, żeby wyciągnąć te pieniądze. I księgowa nam bardzo szybko powie, że jest coś nie tak, jeżeli byśmy chcieli wyciągnąć więcej niż tam faktycznie jest. A po drugie to też nie jest takie, że możemy sobie, wymyślę sobie, że wezmę sobie od spółki tyle. No nie, możemy to albo pożyczyć, albo faktycznie musimy coś wypracować dla spółki, żeby móc te pieniądze wyciągnąć. No i tutaj możemy płynnie przejść do tego, w jaki sposób wyciągać pieniądze ze spółki, czyli w jaki sposób tak naprawdę, ile efektywnie zapłacimy podatku, jeżeli faktycznie popatrzymy, to porównamy do działalności gospodarczej. Bo też widzę, że w internecie się mówi, spółka z o.o. to jest 9% podatku i super pięknie, ładnie. No dobrze, tak, owszem, bo tyle płaci sama spółka, ale żeby te pieniądze się stały właśnie nasze, to musimy albo wykonać jakieś dzieło dla spółki i tutaj będzie to 4,5% podatku, jeżeli to są z przekazaniem praw autorskich i trochę więcej, jeżeli nie, do 240 000, albo będziemy zatrudnieni na przykład na takim czymś jak powtarzające się świadczenia niepieniężne, czyli my jako wspólnicy możemy zostać zobowiązani umową spółki, żeby wykonywać coś dla spółki cyklicznie, jak to też sama nazwa wskazuje, świadczenie niepieniężne, czyli jakąś pracę. No i jeżeli na przykład ja prowadzę serwis kotłów, no to ja dla swojej spółki serwisuję kotły i spółka za to mi płaci pieniądze. Ale ponieważ te wynagrodzenie dla mnie staje się dla spółki kosztem, więc ona od tej kwoty nie płaci CIT-u, więc w zasadzie efektywnie to już jak ja jestem opodatkowany za to wynagrodzenie, jest to efektywne opodatkowanie, które mnie dotyczy w tym przypadku. No i to jest na ten moment, ja mam tutaj, to jest rozliczane jako podatek ogólny, więc do 120 000 efektywnie to jest 9%. Czemu 9%, a nie 12%? No bo pierwszy próg podatkowy to jest 12, no bo mamy 30 000 za darmo, w cudzysłowie, a cała reszta jest na 12. Ale tu jest ta różnica w porównaniu do jednoosobowej działalności, że nie ma NFZ-u, nie ma składki zdrowotnej, więc jest to goły podatek dochodowy, no i to już jest chyba całkiem fajnie, no bo 120 koła to mamy 10 000 na miesiąc, a z tego płacimy 9%, czyli 9 na miesiąc na czysto można wyciągnąć bez większych problemów. Jest to taki dosyć najbardziej prosty, oczywisty sposób, w jaki wspólnik może pracować dla spółki, a tym samym wyciągać pieniądze już do kieszeni prywatnej. Jest to najmniej w cudzysłowie śliskie z tych wszystkich sposobów, jakie istnieją, bo tych sposobów jest multum. I śliskie to jest też w cudzysłowie, no bo one po prostu nie są tak oczywiste i tak lubiane przez nasze państwo, jak wynagrodzenie, jak po prostu prowadzenie JDG.
Co mamy dalej? No, wspomniałem przez moment o umowie o dzieło, czyli możemy dla spółki opracować coś, jeżeli to jest z przekazaniem praw autorskich, jeżeli to się jako całość zamknie, że to faktycznie jest umowa o dzieło, no to tam opodatkowanie jest jeszcze ciekawsze, no bo to jest faktycznie do 240 tysięcy 4,5%, czyli raj podatkowy. To Bercik wytnij, więc jeszcze lepiej. Jeżeli mamy coś, co możemy wynająć spółce, to na wynajmie prywatnym, czyli możemy wynajmować spółce, nie wiem, auto, możemy wynająć nieruchomość, to tutaj do 120 tysięcy, tutaj szczególnie z tego nie korzystam, to jest 8,5, powyżej tego jest 12,5, więc też chyba nie najgorzej. I też to jest bez żadnych dodatków w stylu składki zdrowotne, ZUS-y. Więc jakby tych opcji takich podstawowych jest, przynajmniej z których ja korzystam, jest już sporo i do całkiem, myślę, że do kilku, myślę, do 200-300 tysięcy i nie ma jakichś większych problemów, żeby na opodatkowaniu rzędu 10% wyciągać zysk ze spółki. A co jak jest więcej, no to tam już zostają jakieś inne rozwiązania w stylu CIT-y estońskie, połączenia z jednoosobową działalnością, ale tego nie prowadzę sam, w sensie tego ja sam nie stosuję. Życzę sobie, żebym jak najszybciej miał ten problem, ale na ten moment tego problemu nie mam. Wiem, że takie rzeczy są, ale sam z nich nie korzystam, więc wypowiedzieć się nie wypowiem. I to jest jakby ta oczywiście fajna strona, ta, o której wszyscy wspominają, że tak naprawdę mamy bardzo niskie podatki na spółce ZOO, że to wcale nie jest takie trudne, bo też przygotowywanie dokumentów księgowych no, według mnie niczym się nie różni w porównaniu do przygotowania dokumentów, jeżeli chodzi o książkę przychodów i rozchodów. No, też musimy wszystkie faktury przygotować, sprzedażowe przygotować, wysłać do księgowej do 10, no i do 20 dostaniemy info, ile podatku dochodowego, czy w zasadzie w tym przypadku CIT-u, a no w sumie to też jest podatek dochodowy, a ile VAT-u, jeżeli jesteśmy VAT-owcami, bo to już inna inkrzej, że pytanie, czy VAT potrzebujemy do szczęścia. No i tyle. Ja Ci dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Jeżeli materiał Ci się spodobał, to jak najbardziej daj znać, bo to nie jest typowy odcinek z tego kanału, natomiast odbyłem już wiele rozmów ze swoimi klientami, naprawiając im kotły i tak trafił się temat właśnie spółek, podatków i tak dalej. Stwierdziłem, że nakręcę dla Was ten film, może komuś się to przyda. Jeżeli ten film spotka się z fajnym odzewem, no to będzie widać, że będziecie chcieli więcej, to ja chętnie się też jeszcze o czymś wypowiem konkretnym, bo chciałem bardziej po prostu zrobić taką zajawkę, sam wybadać ten teren, wypowiedzieć się coś, a przyznam się szczerze, jakoś miałem zły czas na kręcenie filmów o kotłach, bo troszeczkę mnie już to zaczęło mierzić. Przynajmniej dzisiaj nie był ten dzień, żeby kręcić o kotłach. Więc ja Ci życzę wszystkiego dobrego, jak najniższych podatków i do usłyszenia wkrótce. Cześć!